Dzień dobry, witam ponownie w kolejnym filmie dotyczącym mechanik Gothica. Tym razem bierzemy się za Gothica 2. Wydawałoby się, że system nie zmienił się jakoś od czasu jedynki, jednak wierzcie mi, że zmienił się diametralnie. Ale po kolei. Zaczniemy jak zwykle od broni białej. W drugiej części Gothica obrażenia krytyczne zostały zastąpione szansą na trafienie wyrażaną procentowo. Początkowa wartość tej szansy to 10% i możemy ją zwiększać do 100. No można więcej, ale po co? Tę kategorię podzielimy na dwie części: cios trafiony i nie do końca trafiony. Jeżeli mamy szczęście lub nasza szansa na trafienie wynosi 100%, to trafiamy naszego przeciwnika i odbieramy mu życie według prostego wzoru, wyjętego prosto z pierwszej części gry, czyli nasza siła plus obrażenia broni minus pancerz przeciwnika. Proste jak budowa cepa albo buławy. Siła 100, buława 100, pancerz przeciwnika 30, więc jego zdrowie obniża się o 170 punktów. Zabawa zaczyna się, jeżeli mieliśmy pecha i nasz cios nie jest do końca trafiony tak jak trzeba. Przede wszystkim, jeżeli gra wykryje, że nie trafiamy przeciwnika, to wartość jego pancerza jest obniżana do 10% i w przypadku naszego celu, czyli lekkiej zbroi najemnika, ochrona przed bronią wynosi wtedy 3 punkty zamiast 30. Dziwne, ale działa. Nasze obrażenia też obniżają się o 10%, ale przed tym jest jeszcze odejmowane 10 punktów obrażeń, czyli nasza siła, z którą startujemy nową grę. Zagmatwane? Już wyjaśniam. Jeżeli nasz najemnik w zbroi ma 30 punktów ochrony przed bronią, a my mając 100 siły zaatakujemy go buławą, która zadaje 100 obrażeń, to zabierzemy mu 16 punktów życia. Wynika to z prostego wzoru. 10% z 30 to 3, a 10% ze 190, ponieważ nie jest brane pod uwagę startowe 10 siły, to 19. 19 minus 3 to 16. Proste, prawda? Oczywiście, że nie. Jest to prawdopodobnie błąd w programowaniu ze strony twórców. Normalnie byłoby to 10% siły i obrażeń broni minus 10% pancerza przeciwnika w przypadku chybionego ciosu i 100% tych wartości w przypadku trafionego. Należy jeszcze dodać fakt, że w obu przypadkach nie możemy zabrać przeciwnikowi mniej niż 5 punktów życia, nawet jeżeli nie przebijamy się przez jego pancerz. Przejdźmy teraz do broni dystansowych. Tu na szczęście sprawa nie jest aż tak skomplikowana. Od tego, czy trafimy przeciwnika, jest zależne dwie rzeczy: szansa na trafienie wyrażana w procentach oraz odległość od przeciwnika. Im bliżej przeciwnika się znajdujemy, tym szansa na trafienie się zwiększa, a im dalej, tym jest mniejsza. Jedyne, czego nie jestem pewien w tym przypadku, to odległość od przeciwnika, w którym nasza szansa jest równa tej ze statystyk postaci. Obrażenia łuku są skalowane ze zręcznością, a obrażenia kuszy z siłą. Trzeba oczywiście od tego odjąć obronę przed pociskami, jaką posiada nasz przeciwnik. W tym wypadku również nasze obrażenia to minimum 5 punktów zdrowia, jeśli oczywiście w ogóle trafimy. Magia wygląda prawie tak samo, zawsze trafia, jednak w tym przypadku, jeżeli nie przebijamy się przez obronę przed ogniem lub magią, to nie zadajemy naszemu przeciwnikowi żadnych obrażeń. Jeżeli chodzi o pięści, to co prawda skalują się one z naszą siłą, jednak zawsze zadziała to tak, jakbyśmy nie trafiali naszego przeciwnika, ponieważ szansa na trafienie pięścią to zawsze 0%. Dla przykładu, mając 200 siły i uderzając z pięści w postać bez pancerza, zabierzemy mu 19 punktów zdrowia. Z tą wiedzą możemy wywnioskować, że nie należy mnie już więcej prosić o nagrywanie challenge'y polegających na graniu lagą bądź sztyletem, ponieważ tak naprawdę na późniejszych etapach gry różnica obrażeń wynikająca z trafienia przeciwnika to 2-3 ciosy względem normalnej broni. A to nie jest przecież żadne duże wyzwanie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę oraz jakiś komentarz. Do usłyszenia.